Witam Was, kochani, na kanale Milionaż Zmierzy i Mierzę. Dzisiaj mój ulubiony sklep Mango. Stało się tak, że podzielili mi zamówienie, bo złożyłam zamówienie na 2200 zł. Podzielili mi te zamówienie. No i dzisiaj sobie zmierzę to, zrobię od razu wstęp już do filmu. Zmierzę sobie tę małą paczkę. No, a dalej będziecie widzieli innego dnia, kiedy mierzę resztę, bo to, że podzielili mi, ale też to wysyłają, to wysłali mi, a tamta przyjdzie za jakieś 2 dni, więc no tak to po prostu będę mierzyła. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, że będę inaczej wyglądała na tym drugim filmie. No ale dobra, tu jest mało rzeczy, gro przyjdzie w tej drugiej paczce, ale ja się z Wami witam i zapraszam Was serdecznie na te mierzymy, bo oni mają bardzo fajne ciuchy. Dobra, słuchajcie, to tak, bluzkę mam w rozmiarze L i wydaje mi się, że jest za mała, ciągnie mnie wszędzie albo jest źle uszyta. Nałożyłam ją bez problemu, ale rękawy to mnie ciągną strasznie, są bardzo krótkie. Piękny jest ten kolor, uważam, że w takim kolorze jest mi po prostu super, no ale sama bluzka jest dziwna, niewygodna, coś tu poszło nie tak. I do tego mam dżinsy niebieskie w rozmiarze 44, które 42 leżą na mnie lepiej niż 44, to już stwierdzam. Po prostu jest ich za dużo, wszędzie są szerokie, ale już się Wam pokazuję. Tak się prezentują spodnie, są bardzo długie, więc ogólnie jeżeli chodzi o długość spodni w Mango nie narzekam, petarda. No a bluzka to jak widzicie, w ogóle to jest takie zestawienie, które mi nie pasuje. Nie wiem dlaczego, ale no nie. Rękawy są po prostu jakieś, coś tu jest po prostu źle zszyte, słuchajcie. Tak, to nie jest kwestia, że za małe. Za mała też, bo ma za krótkie rękawy, w tym sensie jest za mała. Ale tak, ten rękaw jest inaczej uszyty niż ten. Ten szef, który tu jest, on się kręci i po prostu mi kręci cały rękaw cały czas. Tu jest trochę lepiej, ale dalej to nie to. Ja zapierałam wprawdzie tu tylko na jedno. Już na drugie mi się nie chciało. Bardzo ładna bluzka, ale no nie, coś tutaj po prostu coś tu nie gra. Może gdyby była XL-ka, to by mnie to tak nie ciągnęło, byłby większy luz w rękach, a tak no to jest jak jest. Jest to jednak L-ka, jeszcze nie jestem chyba na to gotowa, ale spodnie są bardzo fajne, tylko też wolałabym jednak rozmiar, słuchajcie, 42, bo ja czuję cały czas tu ten luz. Więc wolę mniejsze. No i tu wszędzie te nogawki takie, mam wrażenie, że wszystko jest dużo za duże. No ale dobra, mierzę drugą rzecz z tej paczki i to chyba będzie kombinezon. Słuchajcie, Mango umie w kombinezony. Świetny jest ten kombinezon. To jest rozmiar XXL. Leży moim zdaniem po prostu pięknie. Fantastyczny ciuch, rewelacyjny. Jest sztuczny dosyć. Troszkę mogłyby być spodnie dłuższe, no ale jest jak jest. One po prostu się podciągają, no bo to wiadomo, że to wszystko ciągnie. A że ja no, nie jestem takich standardowych wymiarów, w sensie pas mam w innym miejscu niż oni to wyliczają, biodra mam w innym miejscu, tyłek niż oni to wyliczają. Natomiast pokażę się Wam, dlatego że nic tu nie wchodzi. Absolutnie wszystko jest dobrze. Tu też nic się Wam nie wbija, co przy kombinezonach jest turbo ważne, bo jak wiecie, to szpeci cały efekt w ogóle takiego kombinezonu. To jest turbo ładny ciuch, naprawdę mega moim zdaniem. Do tego jakiś duży naszyjnik, coś żeby się działo, petarda. Ten ciuch mnie po prostu powalił. No zobaczymy jak będzie dalej. Także ja Was zapraszam na dalsze mierzymy innego dnia, a na dzisiaj to by było tyle. Piękny, propsuję. To tak, zamówiłam do zmierzenia takie spodnie, one się nazywają balloon, ale one oprócz tego, że są właśnie tu takie balonowe, co jest niby teraz modne, ale to nie każdemu pasuje. Ja nie wiem, czy mi to pasuje, nawet osobie wysokiej. Mam mieszane uczucia po prostu. Natomiast
Co w nich jest jeszcze, oprócz tego, że one są takie, to jak widzicie, one są w dziurach. Takie metalowe, powstawiane rzeczy, które powodują, że się wydaje, że te spodnie są dziurawe. One nie są dziurawe, ale no nawet podczas przymierzania miałam taki efekt, nie no, one są dziurawe, może też dlatego, że to są jednak czarne spodnie. Rozmiar tych spodni to jest XL. Weszły na mnie bez żadnego problemu, nawet muszę przyznać, że troszeczkę odstają z tyłu. Druga rzecz, bluzka. Bluzka jest po prostu petarda i powiem szczerze, że nie wiem, co mam zrobić, bo ta bluzka jest po prostu świetna. Ona ma tutaj powkładane poduszki i dla mnie, osoby, która nie posiada ramion, takie poduszki są zbawieniem, ponieważ totalnie zmienia mi proporcje mojej sylwetki i nie jestem już gruszką, tylko jestem bardziej klepsydrą i wydaje mi się, że tak jest lepiej. W każdym razie spodnie są bardzo wygodne, tak jak mówię. Czy one mogłyby być dłuższe? Nie. Moim zdaniem długość, nie wiem czy Wy to widzicie, obniżę Was jeszcze. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o długość, ona jest tutaj dobra i ja bym nic nie zmieniała. I teraz moje uczucia. Mi się podobają te spodnie. Generalnie ja się nie czuję w tym dziwnie, czy nie na miejscu, może też dlatego, że jednak one tu są dopasowane, a ten balon, czyli tą taką dziwną swoją objętość, nabierają dopiero od tego momentu, co mi nie przeszkadza akurat w tych spodniach. Ale tak jak mówię, mam do tego mieszane uczucia. Chciałam jednak sprawdzić, jak to będzie na mnie wyglądało. Uważam, że cały outfit jest mega. Elegancka bluzka do tych spodni. Uważam, że to wygląda super. Mierzę następne. Teraz mam na sobie dżinsy brązowe. Rzadko kiedy się kupuje taki kolor dżinsów. Nie oszukujmy się, kto z nas w szafie ma brązowe dżinsy. A wydaje mi się, że to jest taki fajny kompromis, dlatego że właśnie moim zdaniem ta jesień będzie w brązach i brązy będą rządzić i jedna z Was też mi taki napisała komentarz, że taki będzie trend. Zresztą kolorem roku też jest taki, sama nawet nie wiem jak go nazwać, bo to jest taki beżo-brąz. I teraz tak, te spodnie długość mają ok, ja jestem zadowolona, one są z wyższym stanem, z tyłu niestety mi troszeczkę odstają, ale też nie ma jakiegoś dramatu, no mogłoby być trochę lepiej, ale jest ok. No i piękna granatowa koszula z super guzikami złotymi, eleganckimi. Koszula jest ze sztucznego materiału i to czuć, że to jest poliester, ale niezwykle dobrze jest uszyta, niezwykle dobrze się układa. Jest to koszula też taliowana. Moim zdaniem granat i brąz to w ogóle jest jakiś must have, mam wrażenie. I to wygląda po prostu petarda. Ja zmierzę jeszcze drugą bluzkę do tych spodni, ale generalnie wygodne. Spodnie są wygodne, należą do tych prostych. I założę drugą bluzkę. Zobaczymy jak ona, bo ona jest z kolei w kolorze zielonym. No jak wiemy, zieleń i brąz też świetnie do siebie pasują. Zobaczcie, że rękawy w tej koszuli są super, jest mega długa. Więc dla takich wysokich osób 1,80 m moim zdaniem genialna. Bardzo dobrze się w tym outficie czuję. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że no mango to mango. Tyle w temacie. Mierzę drugą bluzkę do tego i zaraz do Was przychodzę. To jest z kolei bluzka w stylu vintage. Ma ona podszewkę, więc nie jest prześwitująca w tym momencie, bo jakoś ona ma w taki sposób. Rękawy całe są bez podszewki. Natomiast mnie ciągną. Znowu nie są tak źle uszyte jak w H&M-ie, ale jest tu znowu za mało tego tylnego materiału na tym rękawie i ona po prostu ciągnie. A że jest pod szyję i jest tutaj wiązana,
no to tym bardziej wręcz dusi to nas, no i nie jest to komfortowe. Można powiedzieć, że o tyle jest plus w tych rękawach, że nawet jak zrobicie tak, czy gdzieś tam Was trochę ciągnie, bo to nie ciągnie aż tak mocno jak w H&M, ale trochę to czuję, to przynajmniej ta bluzka nie idzie Wam do tyłu, właśnie dlatego, że no jest tu totalnie pod szyją, więc nie ma co iść do tyłu. Ale jest przepiękny kolor, ciemna zieleń, jak widzicie, do tych brązowych jeansów, petarda. Ja myślę, że w ogóle brązowy jeans na jesień to byłoby coś super, modowo i tak w ogóle, bo właśnie mało się takich rzeczy kupuje, a jednak jest to kolor przyjaźniejszy może nawet niż jeansowy w tym momencie. To wszystko tak dosyć jesiennie wygląda i do tego wyobraźcie sobie właśnie jakąś skórzaną kurtkę lub płaszcz lub trench i idziecie w ten sposób wszędzie, pod warunkiem, że ta bluzka Was nie ciągnie. Słuchajcie, ona może Was nie ciągnąć, dlatego że ona mnie ciągnie głównie dlatego, że rękaw jest za krótki. Mankiet jest super, no ale w tym momencie, a nie w tym momencie. W związku z tym, siłą rzeczy, ona próbuje iść do góry, ale przez mankiet się blokuje i dlatego mnie ciągnie. Jeżeli jesteście niższe i macie krótsze ręce, to w tej bluzce będzie Wam wygodnie. Ja mówię o tym, że dla wysokich osób z tyłu powinno być więcej materiału, po to właśnie, żeby te rękawy tutaj mogły swobodnie być w tym momencie, w którym mankiet powinien być. No a niestety. Ale ogólnie bardzo ładna bluzka, muszę przyznać. Także no, daję plusika. I mierzę następną rzecz. Trochę się jej boję, ale mierzę. I teraz widzicie mnie nie w komplecie. Nie. Zostawiałam tam tą bluzkę, bo jak to zobaczyłam, to sobie pomyślałam, kurde, przecież to będzie pasowało. To jest kombinezon. To jest kombinezon. Bardzo łatwo się zakładające, bo to rozpinacie spodnie, normalnie zakładacie. Jest na mnie za duży i nie podoba mi się, jak tu się właśnie układa, przez to, że jest na mnie za duży. Jest to rozmiar 44. Nie no, luzu mam naprawdę ogrom. I ten komplet jest cudowny. Naprawdę, ja uważam, że to jest super. I do łazienki, jak chcecie coś zrobić, też jest bardzo prosto go rozebrać. No tu wszędzie mi, słuchajcie, wszędzie jest po prostu taki, wiecie, luz dziwny, no bo jest za duży. Ale to jest świetna, a do tej bluzki to jest w ogóle petarda. To jest taki brąz, ale trochę chłodny. Spodnie są na kant. Jeżeli chodzi o długość, nie narzekam, w tym mierzymy w ogóle na długość spodni. Nie narzekam na długość tych jeansów i tego kombinezonu. Kombinezon ma też taki plus, a nie wszystkie mają. Nie wiem, czy mniejszy nie miałby minusa za to. Bo jak wiecie, kombinezony, przez to, że są połączone, często tu ten krok jest tak wymierzony, że potrafi się wbijać. I przy tym rozmiarze mi się nic nigdzie nie wbija, ale przy rozmiarze 42 to już tego nie wiem. Natomiast to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie skonstruowany kombinezon. On mnie zaintrygował na stronie od razu. Bardzo chciałam go zmierzyć i zobaczyć, jak będę w nim wyglądać. No i to jest świetna rzecz moim zdaniem. Naprawdę, powiem Wam szczerze, aż mam ochotę ten 42 zamówić i zmierzyć. No ale, no nie wiem, no, czy ja jestem na tym etapie. Boję się też, że 42 będzie się okaże, że już jest krótszy, nie? Że spodnie są krótsze. No a jak się nie zmierzy, to się nie wie. Dajcie znać, co Wy myślicie o tym kombinezonie, bo on jest świetny. To jest rewelacyjny strój, moim zdaniem. Rewelacyjny. A ja mierzę już ostatnią rzecz. No i ostatnia rzecz to jest sukienka. I ta sukienka jest na mnie trochę za krótka. Chciałam Wam w ogóle powiedzieć, że
ona mi się strasznie spodobała. I gdyby była o tą falbankę, o taka, to myślę, że bym ją jednak zostawiła. Naprawdę na tyle ona mi się podoba. Jest śliczna, jest turbo elegancka. Do tego też w podobnym odcieniu, przynajmniej marynarka. I wyglądacie pięknie. A jak założycie skórę, to wyglądacie bardziej rockowo. Sukienka ma fajny, konkretny materiał, ale też ma poduszki, które wiecie co mi robią i które za to uwielbiam. Naprawdę, naprawdę genialna jest ta sukienka. I przy tej sukience, którą mierzę na koniec, chciałabym Wam powiedzieć jedną rzecz. Może będzie trochę moralizatorsko, a może będzie trochę, żeby kogoś obudzić. Komentarze typu, że z takimi nogami to ja nie mogę ubierać krótkich spódnic czy sukienek, czy z takimi kolanami i tak dalej, powodują, że we mnie zaczyna wrzeć. Ja za moment się uspokoję, bo to nie jest tak, że Wy mnie tym dotykacie. We mnie raczej wrze z tego tytułu, że w ogóle jesteście w stanie tak pomyśleć o sobie. Bo to znaczy, że bardzo dużo nakładacie na siebie samych presji i tego, jak Wam wypada wyglądać, a jak nie. I chciałabym Wam powiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia. Ja jestem dzisiaj, zaraz Wam pokażę w ogóle outfit, jaki dzisiaj sobie wybrałam i w którym cały dzień chodzę. Tak, może przebiorę się z tej przepięknej sukienki w to, w czym dzisiaj chodzę. Pokażę Wam, w czym chodzę. No i przejdę zaraz jeszcze do tego tematu, bo on mnie troszeczkę bulwersuje, może nie, on mnie trochę załamuje, że kobiety same sobie to robicie. Ja przebiorę się i do Was wracam. W ten sposób dzisiaj wygląda. Tak chodzę i chodzę do kowbojek w tym stroju. Dzisiaj cały dzień. Zrobię Wam w ogóle taki, mam plan, ale nie wiem kiedy, zrobić tygodniowe moje outfity. Codziennie przychodzić, nagrywać, co mam na sobie i z tego sklecić Wam właśnie taki film, jak ja się ubieram. To jest sweter ten z H&M-u, który sobie jednak zostawiłam, bo takie swetry się właśnie przydadzą. I ja jego nie zakładam, tylko zostawiam sukienkę, przypięłam go tylko paskiem, żeby mi nie furtał i był w jednym miejscu. Jest mi ciepło i tyle. I teraz o co mi chodzi? Narzucając sobie pewne rzeczy, jeżeli lubicie się bawić modą, to jakby ja nie mam nic przeciwko. Jeżeli macie poczucie stylu i macie poczucie tego, co komu służy, przy jakiej figurze, to jest super. Są też ludzie, którzy się tym zawodowo zajmują. Są też ludzie, którzy chodzą na zakupy, doradzają, bo ktoś nie umie. Ja też nie powiem, słuchajcie, że ja do końca zawsze wiem, co mi pasuje, co nie, bo czasami potrafię siebie okłamywać. Taka jest prawda. Czasami sama sobie wymawiam, że jest mi w tym dobrze, bo tak mi się podoba rzecz. Ale czy to jest coś w tym złego, że ja noszę to, co mi się podoba? Ocenianie kogoś i pisanie mu, że takie koszulki nie są dla Ciebie dobre, bo w najgrubszym momencie odcinasz rękę, albo że nie możesz nosić krótkich kiecek przy takich nogach, kolanach, nie świadczą o mnie. I to nie jest frazes. To jest wieloletnie zaobserwowanie takiego zjawiska, jakim jest krytyka wobec siebie i to zbyt duża. Powiem Wam taką rzecz. Idziecie sobie ulicą. Czy Wy myślicie, naprawdę, czy Wy uważacie, że ktoś ma na tyle dużo czasu, żeby zwracać na Was uwagę i dokładnie
zwrócić uwagę na to, jak źle się ubrałyście do swojej figury? Czy wy, chodząc ulicami, oceniacie każdego? Ja dzisiaj jestem ubrana w taki sposób. Ja dzisiaj dostałam komplement nawet od policjantów, bo bardzo blisko mam komisariat policji. Dosłownie wychodzę z bramki i mam komisariat policji, tak najciemniej pod latarnią. I szłam z pumbą odnieść paczki i do paczkomatu i nawet policjanci mi sprawili komplement. Zresztą nie musieli nic mówić, to było widać, że im się podoba to, co widzą. Natomiast czy to jest do mojej figury? Ja nie jestem jeszcze na etapie swojej figury i tego, jak bym chciała wyglądać, bo kiedyś wyglądałam no super. Jak mnie Wojtek poznawał, to naprawdę ja miałam taką figurę. Za mną się, za moimi nogami szczególnie, bo chodziłam zawsze w takich krótszych sukienkach, oglądali faceci. Wiedziałam, że mam fajne nogi. Teraz nie mogę tego o sobie powiedzieć i widzę, jakie mam mankamenty. Natomiast czy ja muszę robić wszystko, żeby nikt tych mankamentów nie widział? Czy ja muszę się ubierać tak, jak wy chcecie, żebym się ubierała, bo wy uważacie, że macie gust, że macie o tym pojęcie, a ja nie? Uważacie, niektórzy też piszą, że że ja się nie umiem generalnie, nie potrafię się ubrać do swojej figury i tak dalej. Ja mam to naprawdę, w ogóle po mnie to spływa, totalnie. Ja się martwię o was, o to, że wy to piszecie. Jeżeli wasze matki mówiły wam, że a to źle, a to niedobrze, to ja się nie dziwię temu, że wy tak macie, ale może zastanówcie się, że naprawdę ludzie na ulicach kompletnie mają to w nosie. Czy wy nosicie odpowiednią koszulkę do waszych rąk, czy nosicie odpowiednie dżinsy do waszych ud, czy nosicie odpowiednio długie sukienki. Centralnie nikogo to nie obchodzi. Mogą ocenić ewentualnie, czy fajnie jesteście ubrani, czy nie. Ale tych drobiazgów tak naprawdę nie zauważą. 90% ludzi, która was mija, nawet nie będzie wiedziała, jakie wy macie kompleksy. Ci ludzie nie widzą, jakie wy macie kompleksy. Te kompleksy znacie tylko wy. I może warto czasami ubrać coś, na co po prostu macie ochotę. Zmierzyć w sklepie coś, czego nigdy byście nie zmierzyli. I zobaczyć, czy dany ciuch jednak wam się nie spodoba. I mieć czasami gdzieś opinię innych. Fajnie by było zawsze wiedzieć, znać swoją wartość i wiedzieć, jak super osobą się jest i nie patrzeć przez pryzmat tych kompleksów na siebie. Przestańcie tworzyć też te kompleksy na siłę, bo mama wam je wmówiła, bo tata wam je wmówił, bo siostra, bo brat, bo ciotka, bo wujek, bo cholera jego jedna wie kto jeszcze, bo dzieciaki w szkole. Co was to obchodzi? Ile wy macie lat? Ile wy macie lat, żeby samemu nie decydować o sobie, tylko nadal wpisywać się w jakieś trendy? Po co? Po co to robić? Bądźcie po prostu sobą. Pamiętajcie, dziewczyny, możecie mi napisać wszystko. Ja tego nie wezmę do siebie. Ja wezmę do siebie tylko to, że wy to same sobie robicie i że po prostu mnie to boli, że kobiety same sobie to robią. Dla mnie wszystkie jesteście fantastyczne i piękne, takie jakie jesteście. I nie próbujcie na siłę udawać kogoś, kim nie jesteście, bo to nikomu na dobre nie wyjdzie. Co? Trochę was umoralniłam, ale pamiętajcie, że jesteście fantastyczne i nie dajcie sobie wmówić niczego innego. Buziaczki, mam nadzieję, że mierzymy wam się podobało, bo ja uważam, że warto jest zajrzeć do Mango. Buziaczki, pa pa!